Dzień dobry moi kochani. Tu sobie przysiadłam na tej ambonce. Powiem Wam, mam nadzieję, że pod ciężarem mojego wątłego ciałka złamie się ta deska i cała ambonka runie w dół. Ale oczywiście niechcący. No co ja za to mogę, że tyle ważę. Ale chciałam Wam powiedzieć, że do nagrania tego dzisiejszego filmu nie skłoniła mnie ambonka, nie. Skłoniły mnie kolejne rewelacje, które wiecie, które co rusz ja czytam w internecie albo oglądam na różnych platformach. Rewelacje pewnego pana, który rzekomo nie chce być lekarzem, ale robi wszystko, żeby go przywrócić do tego, żeby być lekarzem. I tak mniej więcej to tak wygląda. To jest trochę skomplikowana sprawa. Nawet ja czasami mam wątpliwości, czy to ogarniam pomimo moich 3 fakultetów. Ale to nic. Natomiast ten właśnie pan, ja teraz zacytuję oczywiście niedosłownie, ale on mówi, że nieprawdą jest, że wmawiano nam na studiach, jakoby wypicie soku z buraków i potem zabarwienie moczu na czerwono nie miało nic wspólnego z dziurawymi jelitami i nie było poważną chorobą. No i ten pan doktor, lekarz nie lekarz, doktor nie doktor, mówi, że to jest kłamstwo, skandal, manipulacja i tak to nie powinno być. I jeżeli my mamy czerwony mocz, to jest straszna rzecz. Jesteśmy być może bardzo poważnie chorzy i musimy się gwałtu rety ratować. Kto żyw, musi się ratować. Ja Wam powiem, że ja mam zabarwiony mocz. Odkąd sięgam pamięcią, nie mam kłopotu z jelitami, nie jestem chora, a już na pewno na tamten świat się nie wybieram, więc taką do dzieja mam widocznie urodę. I na ten temat chciałabym dzisiaj Wam trochę powiedzieć więcej w filmie, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Dobra, idę dalej, bo nie mogę znieść tamtej ambonki. Moi drodzy, burak to jest cudowne warzywo, którym posiłkuje się między innymi medycyna syberyjska, o której rozpoczęłam dla Was cykl i mówiłam w tym pierwszym odcinku, tu Wam podlinkuję, zerknijcie sobie, o tym, jak burak czy sok z buraka jest składnikiem pewnej mikstury, która działa świetnie wtedy, kiedy mamy jakiekolwiek problemy z nadciśnieniem. Wtedy tam jest burak, macerat z chrzanu i tak dalej, i tak dalej. To wiecie, to pamiętacie. Ale nie tylko dla naszego serca ten burak jest dobry. Bo co on jeszcze robi? On reguluje nasz układ pokarmowy. Chroni burak naszą wątrobę. Wzmacnia, i to poważnie, nasz układ odpornościowy. Oczyszcza nasz organizm, detoksykuje nasz organizm, wspiera naszą florę jelitową, tak? Co jeszcze on robi? Pomaga, już mówiłam, wspiera układ odpornościowy, ale i tym samym pomaga walczyć z infekcjami. Na przykład jak nas boli gardło, to z tym bólem, ze stanem zapalnym, ale też działa wykrztuśnie, tak? I to nie jest tylko to wszystko jakby, to nie jest tylko, czekajcie, nie mogę się wysłowić, zaraz zbiorę myśli. I to nie jest całe dobro, które płynie z buraka, bo oprócz tego burak ma w sobie na przykład takie związki, które się nazywają nitraty. To są związki, które wspomagają nasz układ, czekajcie, dola! No widzicie? Łachmyte? Dalej! Szybko tutaj do mnie. Chodź. Udaje, że nic nie jest. Dolar. Teraz znowu ktoś powie, że niewychowany sika na wizji. Chodź, to cię nie ominie, żeby tutaj do mnie przyjść. Proszę bardzo, chodź do mnie. Teraz jeszcze weźmie po drodze kijanie. No i udaje, że jest cały zadowolony i że przecież on jest taki grzeczny. Dolarek, chodź tutaj.
tam nikogo, wiecie, bo jak ja go odwołuję, to zazwyczaj ktoś albo idzie, albo coś tam jest i on spryciula już się tak przyzwyczaił. Chodź tu bliżej do mnie. Widzicie? Jaki łajza? No idziemy dalej. Już wam mówię dalej. Tam nic nie ma. Chodź, idziemy. Chodź, będziesz mi towarzyszył. No więc przy czym byliśmy przy nitratach. To są takie związki, które wspomagają nasz układ krwionośny i walczą między innymi z chorobą wieńcową, ale w ogóle wspomagają nasze serce. Do nitratów należy między innymi nitrogliceryna, na pewno wiecie. Ale burak też ma takie naturalne nitraty, które nie tylko są dobre dla naszego układu krążenia, ale też dla naszego mózgu. Przez to właśnie, że wspomagają ukrwienie i dotlenienie, tak, ale działają również neuroprotekcyjnie, czyli działają ochronnie na komórki naszego mózgu, czyli na neurony. I to też nie jest jeszcze koniec wszystkich dobroczynnych właściwości buraka. A dlaczego burak jest tak cenny? Co on w sobie takiego zawiera? Już wam mówię. Ano dlatego, że burak zawiera w sobie szereg dobroczynnych związków. Zawiera w sobie antocyjany. Zawiera w sobie kwas foliowy, zawiera w sobie bardzo dużo składników mineralnych, między innymi wapń, między innymi żelazo, fosfor, potas, magnez, sód, cynk, zawiera witaminy, witaminę C, witaminy z grupy B, beta-karoten, ale również zawiera takie pierwiastki ważne dla naszego organizmu, jakimi jest rubid i ces. Moi drodzy, to się mało o tym mówi, ale rubid jest takim pierwiastkiem, który występuje niemal we wszystkich tkankach, jak nie we wszystkich, naszego organizmu. I on ma związek z rozwojem somatycznym naszego organizmu, czyli ze wzrostem i z dojrzewaniem komórek. Ale jak pokazały też badania, które przeprowadzili naukowcy w Instytucie, w klinice pediatrii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie pod kierownictwem pana profesora, doktora habilitowanego Kamila Hozjasza, niedobór rubidu ma związek z występowaniem u dzieci poważnych chorób, na przykład naczyniaków. On tam napisał taki artykuł o naczyniaku limfatycznym. Możecie sobie w internecie poszukać. I właśnie o związku z nieprawidłowymi poziomami rubidu. Ces zaś, kochani, jest takim pierwiastkiem, który może być zarówno naszym błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Są takie doniesienia, że alternatywna medycyna posiłkuje się jakimiś dużymi dawkami cezu w leczeniu nowotworów, bo rzekomo on neutralizuje czy w jakiś sposób niszczy te toksyny, które nowotwór generuje. No nie wiem dokładnie, w każdym razie takie słuchy do mnie doszły. Tylko proszę Was, żebyście znowu myśleli racjonalnie, nie dali się wpuścić w maliny, w jakieś wywrotowe teorie, zwłaszcza jeżeli chodzi o stymulację organizmu dużymi dawkami nie do końca zbadanych chemicznych substancji. Tak więc lepiej sięgnijcie po co? Lepiej sięgnijcie po buraka. Bo burak ma też takie właściwości, między innymi dlatego, że ma flawonoidy. Flawonoidy, głównie betaninę i cholinę, które działają antyoksydacyjnie, ale też właśnie działają przeciwnowotworowo. I właśnie o tę betaninę jest tutaj cała afera. Betanina jest bowiem tym barwnikiem, naturalnym barwnikiem w buraku, właśnie tym czerwonym, który powinien zostać zmetabolizowany, czyli przetworzony w naszym organizmie. Ale szacuje się, że u około 10 do 14% społeczeństwa, ja bym myślała, że może i nawet tak pokazują badania, to nie będę się z tym spierać, występuje tak zwany burakomocz. Właśnie z tego powodu, że betanina nie zostaje rozłożona, ona się przedostaje do krwiobiegu, tam sobie płynie z krwią aż do nerek i zostaje wtedy z innymi produktami przemiany materii najzwyczajniej w świecie wydalana na zewnątrz. I to jest koniec i kropka. Oczywiście zdarza się, że z różnych przyczyn, takie są dwie główne przyczyny,
ta betanina ma szczególny problem z rozkładem, tak? Z metabolizowaniem betaniny ma nasz organizm szczególny problem. I jakie to są przyczyny? Już Wam mówię. Pierwszą z tych przyczyn jest niedobór żelaza, albo zbyt niskie problemy żelaza, albo problemy z gospodarką żelaza w naszym organizmie. Jeżeli tego żelaza jest za mało, to nasz organizm co robi? On się rzuca na wszystko, co to żelazo ma i pobiera żelazo z tego, co przetworzymy, dostarczywszy razem z pokarmem. Chce jak najwięcej tego pobrać i w związku z tym, ponieważ burak też ma żelazo, w związku z tym również zwiększa się absorpcja tej betaniny. A z drugiej strony, jak badał profesor Janusz Czapski, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego, kiedyś jeszcze Akademii Rolniczej w Poznaniu, te jony żelaza, które są w naszym organizmie, one przyspieszają rozkład różnych związków, między innymi rozkład betaniny. Więc jeżeli tego żelaza jest za mało lub jest niewystarczająco sprawnie wykorzystywane, to po prostu mamy problem problem mam betanina, tak? Z tym swoim rozkładem. Tak to wygląda. Z drugiej strony wiąże się to z poziomem pH naszego żołądka i z poziomem pH naszego moczu. Najpierw o żołądku. Słuchajcie, jeżeli nasz żołądek jest zbyt zasadowy, a o to naprawdę jest nietrudno w dobie tej przetworzonej żywności, śmieciowego jedzenia, które w siebie wrzucamy, napojów gazowanych itd., to skutkuje nie tylko zgagą, która paradoksalnie tłumaczyłam w jednym z filmów, dlaczego octem możemy wyleczyć zgagę, bo zgaga jest bardzo często związana właśnie z niewłaściwym, zbyt zasadowym pH w żołądku, a nie nadkwaśnością, ale to też gazy, wzdęcia, biegunki, to też jest pokłosie właśnie niewłaściwego, zbyt wysokiego pH, czyli od tego, które powinno być, a w żołądku powinno być 1, 2, to i tak to jest bardzo, bardzo kwaśne, więc jeżeli my tam je dowalimy niewłaściwą żywnością, to ono zasadowe, jak na nasz żołądek, będzie bardzo szybko, tak? I to pH, czekajcie, muszę zejść z tego słońca, to pH wiąże się nie tylko z tymi wszystkimi przypadłościami, zbyt wysokie pH, z przypadłościami, czyli niedokwaśność w żołądku, wiąże się nie tylko z tymi wszystkimi przypadłościami, ale w prawidłowym kwaśnym pH są metabolizowane również niektóre związki. Jeżeli to pH jest za wysokie, to te związki metabolizowane poprawnie nie są. Też jeżeli my na przykład duże ilości witaminy C spożywamy, to witamina C działa jakby ochronnie na beta-cyjanidy, między innymi na betaninę w naszym żołądku, więc ta betanina nam się po prostu nie rozkłada. A jeśli chodzi o mocz, to kwaśny mocz, czyli poniżej 7, będzie sprzyjał też na zabarwianie go betaniną na kolor czerwony. A ponieważ pH moczu z reguły jest nieco kwaśne, bo tam waha się od 4,5 do 7,8, najlepiej około 6, więc sami widzicie, tak? Ja tylko przypominam, że to zbyt niskie pH, czyli zbyt kwaśny mocz, jak on naprawdę jest niski, to może świadczyć między innymi o problemach z nerkami, natomiast jeżeli mocz jest zbyt zasadowy, świadczy między innymi o wszelkiego rodzaju infekcjach bakteryjnych w naszych drogach moczowych, ale tutaj już mówimy o ekstremach. Natomiast, moi drodzy, te teorie o dziurawych jelitach, dziurach w jelicie, którymi rzekomo sok z buraka przepływa, tak, to należy już chyba włożyć między bajki i mam nadzieję, że nikt już w to nie wierzy. Po pierwsze, może tak, co chwilę jeszcze ktoś mówi o dziurawych jelitach. Moi drodzy, jest zespół jelita drażliwego, jest przepuszczalność jelit, która jest przy wszelkiego rodzaju uszkodzeniach błony śluzowej jelit, tak? Ale też choroba leśniewskiego krona, celiaklia, właśnie zespół jelita drażliwego, tak, one doprowadzają do uszkodzenia czy do naruszenia błony śluzowej jelit.
Natomiast jeżeli ktoś ma wiarygodne badania, powtarzam, wiarygodne, takie, które potwierdzają tezę o dziurach w jelicie i w związku z tym problemach między innymi właśnie z burakomoczem, to ja bardzo proszę, żebyście mi w komentarzach takie linki przysłali, ja się z nimi zapoznam, tak? Bo kochani, przecież jeżeli jelito jest dziurawe, to mamy do czynienia z tak zwaną perforacją jelita. To byłoby poważnym zagrożeniem dla naszego organizmu, bo to by znaczyło, że ta treść jelitowa dostaje nam się do jamy otrzewnej. Zachodzi między innymi wtedy tak zwana translokacja bakteryjna. Rozwija się bardzo silny stan zapalny i to skończyłoby się na oddziale intensywnej terapii z ryzykiem sepsy włącznie. Także no, musimy to wiedzieć i musimy to mieć cały czas na względzie, jeżeli o czymś mówimy. Nie? Widzicie? Dostał burę. Znowu, że się oddala. On mnie tak testuje. A może tym razem uda mi się. Może pancia nie zareaguje. Nie, proszę równaj, dolarku. Teraz udaje, że jest obrażony, ale równaj. Ale będzie ze mną szedł. No dobrze, no to wy sobie tutaj z dolarkiem. Co ja powiedziałam, dolar? Równaj. Tu jestem. Nie jestem z przodu. No więc jak widzicie, straszą tym burakiem, a to jest zjawisko naturalne. Tutaj nam powycinali znowu kawałek lasu. Pokażę Wam, jaką my dróżką idziemy. To jest zjawisko naturalne z tym burakiem, przynajmniej u niektórych osób. Ja buraka uwielbiam. Ostatnio mnie zafascynowała taka kombinacja buraka z kurkumą. Codziennie wypijam szklankę soku z buraka, do tego dodaję tam 50-80 ml soku z kurkumy i jestem w niebo wzięta. I oczywiście nie muszę Wam mówić, że siusiam na czerwono. No dobrze, moi kochani, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film też Wam się podobał, że da Wam trochę też do myślenia, że przede wszystkim nie powstrzyma Was od jedzenia buraków, bo burak to jest cudowna. Przede wszystkim, słuchajcie, burak jest słodki. On ma bardzo dużo w sobie takiej słodkości. Więc dzieci, które niechętnie sięgają po takie warzywne soki, bo niektóre nie są dobre, umówmy się, dla dzieci zwłaszcza, to one buraka chętnie piją. Więc Waszym dzieciom dawajcie, bo to jest fantastyczna substancja, między innymi na te wszystkie infekcyjne stany, a dzieci chorują teraz na potęgę. Co chwilę słyszę: Pani Kasiu, chora, co robić. Więc i pamiętajcie, że nie wtedy, kiedy jesteśmy chorzy, a jeżeli jesteśmy zdrowi, dzieci zdrowe, to my cyk bagietka, cyk ciasteczko, cyk lizaczek, cyk cukierek, cyk Coca-Cola, a potem nagle chora. O Boże, to może trzeba się napić rumianku albo majeranku, albo nagietka, tak? Nie. Róbmy tak, żeby nie trzeba było sięgać po te już takie ostateczne środki. Więc rutyna zielarska, żeby zagościła w naszym codziennym dniu i dniu naszej rodziny. Ściskamy Was z dolarkiem. Buziaki. I tymczasem do następnego razu. Pa!